Cześć, witajcie. Ponad 3 tygodnie nie miałam czasu, żeby popracować w ogrodzie tak jak powinnam. Ze różnych względów, dużo pracy, dużo rzeczy, które musiałam zrobić. Zaglądałam do tego ogródka tak sporadycznie. Przychodziłam tutaj po rzodkiewkę, patrzyłam jak rosną moje roślinki, gdzie trzeba ewentualnie dosadzić. Podlewałam moje kwiatki w szklarni, wysiewałam w międzyczasie ogórki, patisony, cukinie, tak żeby sobie wschodziły, czyli takie dosyć szybkie prace każdego dnia. No a dzisiaj w końcu mam dzień, gdzie mogę ileś tam godzin poświęcić na ten ogród. Dlatego zrobiłam sobie z samego ranka kawę. Jest u mnie chwilkę po 7. Wzięłam sobie zeszyt i za chwilę przejdę po ogrodzie, zobaczę co trzeba zrobić i będę po prostu odhaczała od listy. Będę odhaczała z tej listy rzeczy, które już zrobiłam, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, ze względu na brak czasu, ostatnie 3 tygodnie, tej pracy jest sporo, a nie chcę, żeby mi coś umknęło, a jednocześnie, żebym miała satysfakcję z tego, że coś zrobiłam, to będę widziała to na papierze, co dokładnie zrobiłam. Także zaczynamy jak zwykle od kawki. Kawka jest najważniejsza. Mam piękną pogodę. Niestety w Anglii, gdzie mieszkam, cała wiosna to jest jedna wielka porażka. Jest zimno, jest chłodno, jest ciemno, jest tylko kilka dni, w których tak naprawdę, było kilka takich dni, w których gdzieś tam ta wiosna się pokazywała, ale za chwilę się gdzieś zaciemniło i zachmurzyło, wiało nawet niesamowicie i nie wiem, ale tak to bywa. No i pewnie słyszycie też troszeczkę inaczej głos. Jeżeli się nagrywa dobrze, to się cieszę, ponieważ przez to, tak jak nie miałam czasu, tak samo nie naładowałam mikrofonów. Dlatego pewnie większość filmów będę dawała podkład głosowy. Mam nadzieję, że taki też film Wam się spodobał. Już kiedyś tak robiłam i mówiliście, że jest dobrze. Także idę sobie po prostu, chyba po ogrodzie się przejdę, zobaczę co i jak. No i pierwsze co muszę zrobić, to wysadzić pomidory do szklarni. Już sobie przygotowywałam ziemię i przesadzić do większych doniczek te, które będą rosły na zewnątrz. Także to na pewno. Moje pomidorki są, papryki są bardzo malutkie. Nie wiem, czy coś z nich będzie, ale spróbujemy przesadzić pomidory do doniczek. No nic, idę sobie po ogródku zobaczyć, co trzeba zrobić. No tak, pierwsze co to przekwitły mi już moje niebieskie dzwoneczki, dlatego muszę je poobcinać, żeby zrobić miejsce na nowe kwiaty. Nie mam ich dużo, ale zawsze coś. Tutaj mam grządkę z groszkiem, dosadzałam rozsadę groszku, ponieważ te co wsadzałam do ziemi nie były dobre i mało tutaj urosło. Tu kolejna grządka, gdzie jakimś cudem urosły roślinki tylko po brzegach. Środkiem coś chyba jakiś tajfun przeszedł i nic nie urosło. Tutaj mam z kolei moją rozsadę turków. Też trzeba ją wysadzić. Z tyłu za szklarnią zrobić porządek. No i tutaj mam moje ziemniaczki. Ziemniaczki najwcześniejsze pięknie rosną. Niestety inna odmiana mi nie urosła, ale tam z tyłu widzicie na żółto kwitnie już kale, jarmuż. Trzeba go obciąć. Tutaj mam fasolkę typu eryka, ale ślimaki ją nieźle pędzlują. Tutaj dalej mam ten jarmuż, który muszę obciąć i moje szparagi. To są szparagi chyba 3 lata mają, a tu już mamy pomidorki do rozsady. Nie mam ich aż tak dużo jak w zeszłym roku, ale nadal sporo. I niestety nie udało się winogron, nie przeżył, trzeba go obciąć. A tutaj, moi drodzy, mam szparagi, które mają już chyba z 5 lat i zobaczcie, jakie piękne pędy i powiem Wam, że bardzo dobre.
I ostatnia rzecz taka do przemalowania, mój kogutek na dach. Także zapisuję, dopijam kawkę. Chwila po 7, robi się cieplutko, także będę zabierała się do tych właśnie prac ogródkowych. Zobaczcie, jak mi poszło. A więc tak jak sobie zapisałam, zaczynam od obcinania moich kwiatków, które straciły już dawno swój wigor i nie wyglądają dobrze. A tutaj podczas obcinania tych kwiatków zauważyłam, że ja mam przytulię. I przytulia jest świetna na herbatki, także na pewno nawet taką małą garsteczkę wykorzystam na suszenie tej przytuli. No nic, obcinamy dalej. Jak już obcięłam niebieskie kwiatuszki moje piękne, to trzeba troszeczkę odplewić tą grządkę. Wyrywam tutaj miechunkę, która się niestety strasznie rozrasta, a nie mam czasu, żeby tą grządkę całą przekopać i pozbyć się jak najwięcej. Może w przyszłym roku się uda, zobaczymy. Obcinamy. No i mój nieszczęsny winogron niestety nie przeżył. Obcięłam sobie gałązki, będą na ognisko. Po tym winogronie miał się wspinać groszek pachnący, no ale skoro winogron wyglądał nieciekawie, tak jak widzieliście, obcięłam go, a groszek tutaj postaram się poprowadzić na tym wsporniku. Troszkę chcę tutaj rozpulchnić ziemię. Ta ziemia jest bardzo sucha i zwita, aczkolwiek nie jest najgorszej jakości. Tutaj poszło sporo kompostu, a robię to po to, żeby wysadzić moje roślinki ozdobne. I tutaj mam cynię i astry, a także turki. Także wysadzam sobie. W kępkach wysadzam. Uważam, że w takich kępkach, a nie w jakichś tam rządkach to wygląda fajnie. Mam nadzieję, że te kwiatki będą miały też różne kolory. Także będzie, myślę, fajnie. Tylko że niestety muszę podlewać tą ziemię, ponieważ mamy straszną suszę. I tak wysadziłam moje turki na obrzeżach grządek, dlatego staram się teraz je podlać, żeby się ładnie przyjęły.
skoro moje kwiatki są obsadzone, rabata kwiatowa jako tako zadbana, zabieram taczkę z odpadkami, które trafią na kompostownik i zabieram się za mój warzywnik. Także zbieram narzędzia i idziemy do pierwszej grządki. A na pierwszy plan pójdzie grządka, gdzie jest groszek i są buraczki. Po lewej stronie miała być sałata, ale użyłam starych nasion, żeby zobaczyć w ogóle, czy coś wzejdzie i nic nie wzeszło. Dlatego mam taką przestrzeń tutaj właśnie między deską a tymi buraczkami i muszę pomyśleć, co tutaj wysadzić, żeby wykorzystać tą moją małą przestrzeń. Także zacznijmy od pielenia. Jak już mam popielone, rzodkiewkę zebraną, to można zauważyć, że są przestrzenie, gdzie nasiona mojego buraczka nie wzeszły, dlatego mamy maj, można też dalej śmiało wysadzać, wysiewać, także w przerwy, gdzie tych buraczków brakuje, po prostu sieję czerwoną kulę, o ile się nie mylę. Jak już czerwona kula jest dosiana, zadbane są moje buraczki, czas na groszek, który pomalutku się rozrasta i w związku z tym ten groszek potrzebuje wspornika, dlatego muszę tutaj zadbać. A tu jeszcze moje maliny, które rosną dziko na herbatkę. Do moich bambusowych sporników daję sznurek, obwiązuję je naokoło, ale jak na razie daję tylko taką może na 30% wysokości ten sznurek. Wiecie dlaczego? Bo nie mam czasu. Także zanim się rozrośnie ten groszek, to będzie dobrze. Potem wezmę i dołączę kolejną partię. No i tutaj jest tam moja grządka, gdzie niestety urosło tylko po brzegach. Tu mam akurat kalarepkę i kalarepka rosła tutaj w zagęszczeniu i pomyślałam sobie, że skoro mam tutaj przestrzeń między buraczkami a tą deską i to będzie super miejsce, żeby wykorzystać właśnie na tą kalarepkę. Jak do tej pory nie miałam powodzenia z kalarepką, ona była bardzo malutka. Zobaczymy w tym roku, czy coś się z tego uda. Sadzonki wyglądają ślicznie, także mam nadzieję, że coś tutaj urośnie. I będę miała piękne czerwone kule kalarepki, którą bardzo lubię. Jak widzicie, na grządce też pojawiły się deski. One są pomiędzy buraczkami, ponieważ jak odkryłam siatkę, to wiem, że po naruszeniu ziemi, takim spulchnieniu tej ziemi, zaraz będą tutaj koty. No i ta grządka, z której czerpałam moje sadzonki kalarepki, tuż przy mnie są tutaj rządki z koperkiem. Koperek bardzo fajnie urósł, tylko ten pierwszy rządek, ponieważ urósł po całości, po długości. Drugi rządek już też tylko po brzegach, a tu, gdzie wyrywam zielsko, niestety nie urosło nic, dlatego tylko pomyślałam sobie, że to opielę i przygotuję pod ogórki.
I kolejne niepowodzenie na grządce. To miała być grządka z pietruszką i z marchewką. Marchewka rośnie co jeden to wystąp, ale jest. Natomiast z pietruszki nie ma nic. To była rzodkiewka, która mi oznaczała rządki tej pietruszki. Dlatego rzodkiewka będzie dzisiaj skonsumowana. Natomiast ta część świetnie przyda się na kolejne rozsady, którymi jest kapusta. Jest to kapusta stożkowa, także ona aż taka duża nie rośnie. Nie zależy mi na dużych główkach, zależy mi na tym, żeby zawiązała główki i żeby one były takie świeżutkie do surówki. Dlatego dosyć gęsto ją tutaj posadzę. Także jak widzicie, zawsze mam jakąś alternatywę dla tych roślin, które nie dadzą plonu albo coś się nie uda. Na takiej małej przestrzeni po prostu robię więcej rozsad albo różnorodność roślin, które konsumuję i dzięki temu nie płaczę nad rozlanym mlekiem. Po prostu jeżeli coś się nie uda, to w to miejsce wsadzę coś nowego. No i to, co miało być pierwsza, jest ostatnimi tego dnia. To są pomidory, robię miejsce w szklarni. Dzisiaj wysadzam tylko jedną stronę szklarni. Przygotowuję ziemię, odchwaszczam, podlewam i wysadzam pomidorki. Także jest to ostatnie zadanie na dziś. Nie wykreśliłam wszystkiego z listy, ale powiem Wam, że już z małą przerwą od 7 rano do 17 to chyba wystarczy. Pomiędzy moje pomidorki na obrzeżach wysadzam roślinę, która dobrze z nimi funkcjonuje i przyciąga nicienie i są to właśnie moje turki. Człowieku, ja zarządzam tym miejscem, ale gdzieś tam w środku doskonale wiedziałem, że nawet gdybym z samego biurka zniknął na dzień, na miesiąc, na kwartał, to miejsce i tak nadal normalnie by funkcjonowało i nikt Dlatego by pamiętajcie, to miejsce będzie dalej funkcjonowało, należy po prostu do niego wrócić, działać dalej, nie poddawać się. Życzę Wam udanych plonów i miłego dnia. Trzymajcie się, do następnego, pa pa.